montażysta powinien mieć dystans do materiału. Zrozumiałem, że to jest naprawdę trudny film. My widzimy efekt emocjonalny tych działań. Kodujemy emocje, kodujemy informacje i to jest też tak, że to nie jest kod, który musi trafić do wszystkich. Strasznie żeśmy się bali tej projekcji. No to jest żołnierz taki, który nam albo bierze pistolet i mówi z powrotem do roboty, albo okej. Wojtek wysłał mi pierwszą wersję scenariusza i ja zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że chcę być na planie, bo wydaje mi się to warunkiem koniecznym, żebyśmy się nie zgubili w historii, dlatego że ona od początku zakładała, że nastąpi pewnego rodzaju multiplikacja głównej bohaterki. Mam dzisiaj przyjemność gościć 4 montażystów nominowanych do 2. edycji Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Montażystów. Zapraszam. Editors Roundtable, let's go. Ogromna przyjemność, słuchajcie, gościć was tutaj. Przede wszystkim ogromne gratulacje za nominację do tej nagrody. Dla niektórych z was także do orłów. No i ja się cieszę, że doszło do tego, że właśnie tutaj jesteśmy, żeby porozmawiać o montażu, trochę przybliżyć to, czym się zajmuje PSM, czym się zajmują montażyści i opowiedzieć o filmach, o wspaniałych filmach, które zmontowaliście. Także no, witajcie przede wszystkim. Magdalena Chowańska, LARP, Miłość, trole i inne questy. Rafał Listopad, Pociągi. Anna Łuka, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. I Krzysztof Komander, Dom Dobry. I nieobecna niestety poza granicami kraju w tej chwili Agnieszka Glińska, Ministranci. Świetne filmy, każdy z nich trochę inny. Ja myślę, że z montażystami mimo wszystko jest trochę jak z aktorami, że kiedy zabierają się za coś, to szukają pewnego jakiegoś takiego połączenia z tym materiałem. Jak materiał, który będą montować, łączy się trochę z nimi. Czy to emocjonalnie, czy to wrażliwością, czy to przeżyciami, które sami mamy w sobie, z naszego życia. No i to jest moje takie pierwsze pytanie do was, do każdego z was. Jakie wy połączenie między tym filmem odnaleźliście właśnie w sobie? Film LARP jest dla mnie o tyle jakimś takim bliskim filmem, ponieważ reżyserem tego filmu jest Kordian Kądziela, z którym tak naprawdę zaczęłam w ogóle montować. Ponieważ wcześniej, zanim zaczęłam montować, studiowałam produkcję filmową w Katowicach i na tej produkcji w sumie to, co produkowałam, też jakoś odkryłam ten montaż, bardzo mi się to podobało i w sumie wszystko też montowałam. No i zaczęli mi koledzy namawiać, że w sumie może Magda, zdawaj na montaż do Łodzi i tak dalej. Więc zrobiłam takie ogłoszenie w szkole filmowej w Katowicach, że cześć, nazywam się Magda, za darmo pomontuję wasze etiudy, zbieram doteczki, chcę się dostać do Łodzi i tak dalej. No i tyle, co powiesiłam to ogłoszenie, to przybiegła do mnie zdyszona pani z dziekanatu, mówiąc mi, że muszę natychmiast to zdjąć i w ogóle natychmiast mam iść do pani dziekan, bo jest problem. No i przychodzę do pani dziekan i dowiedziałam się, że nie wolno reklamować szkoły w Łodzi, w Katowicach i mam to natychmiast zdjąć i w ogóle co to w ogóle jest i to jest jakiś skandal. No więc dosyć długo zwlekałam z tym, na tyle ile mogłam, więc jedyną osobą, która się załapała i spisała mój numer, był Kordian Kądziela. No i tak zaczęła się nasza współpraca. Najpierw w ogóle się spotkaliśmy i po prostu jakoś tak bardzo się polubiliśmy i tak po prostu mieliśmy jakąś taką chemię, poczucie humoru i tak dalej. No i tak się zaczęła w ogóle nasza współpraca, więc ja też zdawałam do Łodzi z filmem pierwszorocznym Kordiana w teczce, więc jakby no gdzieś ta nasza współpraca od początku gdzieś tam jakby kiełkowała też nasze zainteresowanie też kinem, czarnym humorem, więc jakby tak to jest gdzieś o tyle dla mnie ważne i o tyle jest dla mnie ważny ten film, że to jest debiut fabularny pełnometrażowy Kordiana i jakby też w takim właśnie gatunku, który jest nam bardzo bliski, czyli taki w komediodramacie, w tragikomedii, więc jakby to jest dla mnie o tyle ważny taki film, że gdzieś jest to dla mnie jakiś taki gatunek, w którym jakby czuję się bardzo dobrze się czuję w komedii i też jakby ważne jest też dla mnie to, że właśnie mogłam to robić też z nim, jakby właśnie z człowiekiem, z którym wspólnie zaczynaliśmy i wspólnie dojrzewaliśmy twórczo. Rafale, u ciebie z kolei sytuacja jest taka, że Pociągi to jest film zupełnie inny niż wszystkie inne. Ty chyba pytasz o to, ile jest nas w tych filmach, tak? Tak. No to pewnie różnie bywa, w zależności od projektu. Raz trochę nas jest mniej, a czasem jest nas trochę więcej. Akurat w przypadku Pociągów to jest tak sporo, głównie ze względu na to, że
to był trochę zupełnie inny film wymyślony przez Maćka. My się tam dosyć dobrze znamy, przez parę lat żeśmy się poznali. Te pociągi to jest nasz trzeci film i ten film, to warto o tym powiedzieć, bo był kompletnie wymyślony inaczej. To znaczy, to nadal to miały być pociągi, to miała być metafora życia, miała być podróż dookoła świata, ale oprócz tego była tam też warstwa dźwiękowa, bardzo różniąca się. Były tam wymyślone materiały dokumentalne, które miały stanowić, po prostu miały wejść do filmu jako ścieżka dźwiękowa. Co nam jakoś tam wychodziło lepiej i gorzej, nie ma teraz na to czasu, żeby to opowiadać, dlaczego to się tak zmieniło. To nie jest tak, że to jest moja jednoosobowa decyzja, że dobra, zróbmy inaczej. Po prostu tak się potoczyła praca przy tym filmie, że żeśmy się zdecydowali, a właściwie Maćka namówiłem, żeby, i tutaj jest ukłon w jego stronę, bo to jest naprawdę odważna decyzja, żeby spróbować to opowiedzieć w ogóle bez dialogów jakichkolwiek. I tak nam jakoś wyszło, że z całego świata zrobiła się tylko właściwie Europa i tak dalej, i tak dalej. Krok po kroku to się jakoś tam modelowało, modyfikowało. Wyszedł film, jaki wyszedł, ale ten film faktycznie jest jakimś, jest tam dużo mnie, bo dużo dostałem przestrzeni, tak naprawdę. To trochę jak w muzyce, prawda? Jak grasz z innymi muzykami, tak jak tutaj siedzimy, no to albo możesz być tylko podgrywającym i akompaniującym, albo ktoś ci może powiedzieć, a może zagraj solówkę. I tam może zagrać coś tam. No więc ja tam taką drobniusieńką solóweczkę tam zagrałem, ale tak tylko troszeczkę. Jak byłem mały, to zawsze miałem tak, że jak z ciocią jechałem albo z moją mamą na dworzec centralny, to mnie to jarało na maksa. No, że po prostu stać na dworcu i obserwować, jak lokomotywa po prostu to już wszystko hamuje, piszczy, albo jak rusza. No to po prostu ja byłem tak czerwony. No i to jest ta fascynacja chłopców do takiej kolei. Do ciężkiej maszynerii. Tak. Muszę się przyznać też, to jest publicznie po raz pierwszy, że z moją mamą co roku musiałem odwiedzić lotnisko, dworzec centralny i przejechać się trolejbusem do Piaseczna. I to były takie 3 rzeczy, które ona zaliczała i ja już byłem potem spokojny, ale to w głowie tam zostawało, bo to jeszcze był taras widokowy na lotnisku, tam zobaczyć samolot, jak rusza w ogóle. Ale że śmieciarka mniej. Śmieciarki w ogóle mnie nie interesowały, ale pociąg, samolot i trolejbus tak. Kiedyś Maćka spytałem, skąd ten pomysł i on to opowiada, że jemu to się zrodziło stąd, że on uczył w Toruniu, kiedyś była taka szkoła, prywatna szkoła jakaś tak filmowa, mała jakaś taka szkółka. On tam jeździł pociągiem i jego studenci w większości też jeździli tam pociągiem i jego zadanie było takie, że on zauważył, że w tych pociągach, jeszcze takich starszych, gdzie były przedziały, teraz się trochę wraca do takiego modelu pociągów, nie jak w samolocie, że tam po prostu ludzie, że to jest takie miejsce, że ludzie się potrafią przez tą chwilę, godzinę tej podróży, 2, bez żadnych zobowiązań zwierzyć z czegoś i opowiedzieć komuś coś. W ogóle się nie znają, a opowiadają sobie jakieś dosyć intymne czasami rzeczy. I on namawiał studentów, on uczył tam dokumentu, żeby oni koniecznie wchodzili i rozmawiali z ludźmi z przedziału. Że to jest ich taka praca obowiązkowa, a potem mają na zajęciach mu opowiedzieć, co tam słychać, co słychać w przedziale, co słychać w pociągu. I tak się zrodziły pierwsza jego notatka to właśnie było tego typu, że te pociągi są czymś takim, co po prostu otwiera ludzi trochę. Tak, bo to jest taki ekstra czas w naszym życiu, że właściwie siedzimy, nic nie robimy, to możemy... Myślę, to rzeczywiście jakoś takie rozmowy w przedziale, to jest taka codzienność, która się zdarza, nie? Spontanicznie nawet, kiedy na ulicy, chyba powiedzmy nie, w sklepie... bo są teraz bezprzedziałowe. Są bezprzedziałowe, poza tym są strefy ciszy też jest problem. Nadal są przedziały. Dzisiaj jechałem, bo ja wracają. Także... Wracają przedziały, tak. Dokładnie. No teraz mniej ludzie, chyba Maciek się żali, mówi, że teraz mniej ludzie rozmawiają ze sobą. On bardzo chciałby, ale wszyscy siedzą w telefonach i ciężko namówić kogoś, żeby na zwierzenia, no. Ania, u ciebie film, który opowiada o rodzeństwie, które jest blisko siebie, żyje blisko siebie. Jak właśnie tutaj, jakie ty masz połączenie jakieś emocjonalne z tym filmem? No właśnie dla mnie to jest po pierwsze film szczególny, bo to jest mój debiut. Ktoś mi w końcu dał zmontować film. Bardzo się z tego cieszę. No i to jest takie love story o rodzeństwie, co jest dosyć zabawne, bo ja jestem jedynaczką. Więc, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to jest at the end jakby opowieść o relacjach. I to jest coś, co w kinie lubię najbardziej, że to nie jest jakiś jeden wielki temat, tylko właśnie wszystko
opiera się na relacjach pomiędzy postaciami i tym, co jest pomiędzy tym. I to jest coś, co mnie najbardziej interesuje tak naprawdę. I dlatego to też jest dla mnie wyjątkowe. I bałam się też, że nikt nie będzie chciał tego w ogóle oglądać, bo to nie jest jakiś taki popularny, nie wiem, sposób opowiadania, że tam nie ma jednego wielkiego tematu, który jakby ci ciągnie całą narrację, tylko po prostu bałam się, że ktoś pomyśli, że to jest o niczym, że jak nie złapie tych emocji, to nie będzie wiedział, o co chodzi. No i faktycznie są takie czasami opinie, że nie wiadomo, o czym to jest. Jak z każdym filmem, to dobrze według mnie, że jakby gdzieś tam budzi takie emocje, nie? To spotkałem się nawet kiedyś z takim... Już nie pamiętam, jaki reżyser o tym powiedział, ale kiedy robią test screenings, tak, to generalnie nigdy nie celuje w 100% zadowolenia. Że jakby ten sweet spot jest 80% dla niego, dlatego że jakby film ma wśród ludzi niektórych, no ma być o czymś. Jeżeli by celował w 100%, to jest film, który jest taki no, do zadowolenia wszystkich i to nie jest dobre miejsce, żeby być w sztuce generalnie, nie? Próbować zadowolić wszystkich. Także według mnie to jest dobry znak, że gdzieś tam poszliście Tak, ja to bardzo że, w ogóle lubię, że to jest taki film, że albo ludzie go bardzo lubią i akceptują i są na tak, albo bardzo na nie. I ja lubię takie skrajne emocje, bo to są jednak emocje. Najgorzej jakby ktoś obejrzał ten film, wyszedł z kina i powiedział no dobra, nara, no to co dalej? Krzysztof, u ciebie ciężki film. Tak. Choć zaczyna się sielanką. Zaczyna się sielanką i chyba podobnie było, jeżeli chodzi o moje uczucia do tego filmu i o cały proces tak naprawdę, bo zaczęło się od rozmowy jeszcze na etapie montowania drugiego wesela. To, co we mnie zarezonowało z tą historią, to chyba tak naprawdę jakiś niesamowity kaliber tej historii i to, że na etapie pierwszych rozmów o filmie my poświęciliśmy dużo czasu na research. Ja mam to duże szczęście, że z Wojtkiem nie pracuję pierwszy raz, tylko już któryś z kolei. I my po prostu często rozmawiamy o kinie, ale też o takich naszych różnych obserwacjach dotyczących świata. No i gdzieś ten temat przemocy domowej Wojtkowi chyba na etapie pandemii gdzieś się bardzo naświetlił, bo wtedy pojawiły się takie pierwsze artykuły o tym, że my zamknięci w domach, jak gdyby zaczynamy robić różne rzeczy i to zjawisko przybrało na sile. No i pamiętam, że już gdzieś na etapie wesela, bo ono też się kręciło w trakcie pandemii, to było tak, że ja zacząłem się oczytywać jak gdyby wszelkiego rodzaju wyznania, zeznania kobiet przez lata żyjących w związkach, w których są po prostu ofiarami przemocy domowej. No i tak ten pomysł chyba dojrzewał w nas przez jakieś dobre 2-3 lata do momentu realizacji, więc tu ciężko było czasem to dobrze w pracy się na przykład odseparować od historii. W tym wypadku w zasadzie się nie dało. Ja na całe szczęście, zawsze jestem bardzo wdzięczny, jak gdyby nie znam takiego modelu rodziny, nie znam takiego domu i jak gdyby codziennie, jak gdyby zapalając komputer, jak gdyby i zaczynając montować ten film, byłem bardzo wdzięczny swojej rodzinie, że jest mi to totalnie obce. Natomiast oczywiście jako członek naszego społeczeństwa niejednokrotnie byłem świadkiem takich sytuacji i to chyba było czymś, co najbardziej we mnie rezonowało. Drugą rzeczą był moment, w którym jakoś tak zupełnie niezależnie od siebie zobaczyliśmy z Wojtkiem film Ojciec z Anthony Hopkinsem, który dla mnie jak gdyby jest szalenie ciekawy, dlatego że oddaje perspektywę głównego bohatera i wszelkiego rodzaju jego dysfunkcje. Tam chodzi o jego wiek i o to, że jest chory na demencję. Natomiast my po tym filmie powiedzieliśmy sobie gdzieś dosyć jasno, że chyba będziemy chcieli oddać właśnie montażem głównie stan emocjonalny głównej bohaterki, tej, która właśnie ofiarą przemocy jest. I jest coś bardzo ciekawego w tym, o czym powiedziałeś, jak aktorzy wybierają rolę. Ja nie mam takich doświadczeń, że mogę, że tak powiem, przebierać w ofertach, więc czasem jest tak, że są po prostu projekty, które się trafiają, czasem są takie, o których marzę, ale to, co na przykład dla mnie jest takim punktem stycznym między aktorstwem a montowaniem filmu, jest to, że ja na jakimś takim wczesnym etapie, a musisz wiedzieć o mnie to, że ja nie jestem, że tak powiem, wykształconym montażystą. W sensie to jest bardziej tak, że ja się uczyłem sam w domu i po prostu studiując reżyserię gdzieś po prostu zauważyłem, że ten montaż jest mi szalenie bliski, że bardzo go lubię jak gdyby i chyba najbardziej z całej tej takiej tkanki filmowej jest dla mnie
najciekawszy, jakiś najbardziej magiczny proces. Bo wszystko inne jak gdyby jestem w stanie policzyć, zmierzyć. Tutaj czasem dzieją się rzeczy, co do których nawet ja nie mam pewności i które czasem zdarzają się przypadkiem i nagle przestawienie 2 scen powoduje, że film totalnie zmienia swoje znaczenie. To jest dla mnie jakaś taka alchemia i jakieś takie, że tak powiem, niesamowite zjawisko. Niemniej ja dosyć szybko montując filmy wymyśliłem sobie taką zasadę, że bardzo chciałbym najpierw wzbudzać w sobie stan emocjonalny, jaki ma być przynależny scenie, a potem próbować montować ją w ten sposób. I w takie stany staram się wprowadzać czy muzyką, czy literaturą, czy czymkolwiek innym. Więc w wypadku tego filmu, kiedy, że tak powiem, mieliśmy naśladować jak gdyby ofiary, to nie tak, że się samobiczowałem w domu, bo nie o to chodzi. Niemniej jak gdyby starałem się, że tak powiem, na co dzień przebywać jak gdyby w tym świecie, żeby jak najbardziej oddać stan tej bohaterki. I chyba tu widzę takie duże połączenie jak gdyby mnie z tym konkretnym filmem. Ale to musi być ciężkie, bo jednak montując to my żyjemy trochę w tym świecie, a ty żyłeś w świecie, który jest bardzo nieprzyjemny. Tak, ale myślę, że każdy z nas może coś takiego powiedzieć, że w swojej pracy nie zawsze obcujemy, chodzi mi o obraz, nie mówię o sytuacji. Ale O temat. Ja nigdy nie zapomnę i jak gdyby dosyć szybko nauczyłem się, że tak powiem, że trzeba mieć, pracując z takim twórcą jak Wojtek, twardą skórę, bo pamiętam, że na etapie montowania drugiego Wesela mieliśmy taką zasadę, że tam główny bohater jest właścicielem zakładu przetwórstwa mięsnego, czyli jak gdyby jest tam o uboju świń w dużej mierze. A zasada była taka, że na zdjęciach nie może się nic stać żadnemu zwierzęciu i uważam, że to bardzo dobra zasada. Niemniej... Czyli montowałeś w rzeźni? Nie montowałem w rzeźni. To było tak, że po prostu nie chcieliśmy w ogóle kręcić takich scen, tylko skorzystać z autentycznego materiału. Więc ja pamiętam pierwszy dzień montażu, w którym przyjechał do mnie dysk twardy z Fundacji Otwarte Kratki. Na dysku było 70 gigabajtów nagrań z prawdziwych kamer przemysłowych, tego, co ludzie wyprawiają, jak gdyby. I pamiętam, że oglądałem to 3 czy 4 dni. To był moment, w którym odstawiłem mięso na bardzo długo. No i pamiętam, co to ze mną zrobiło, jak gdyby obcowanie z takim obrazem. I myślę, że takie konsekwencje psychiczne, jak gdyby, i to, co może nas spotkać przy pracy montażowej, samo to, że jesteśmy zamknięci sami z obrazem i okej, to czasem może być bardzo przyjemny obraz, ale bardzo często zdarza się, że w prawie każdym filmie mamy przynajmniej jedną scenę czy 2, które są mocniejsze na przykład emocjonalnie. I było też tak, że mam kolejną taką, nie wiem czemu pomyślałem sobie w życiu bardzo dużo dziwnych zasad. Natomiast kiedyś wymyśliłem sobie, że nigdy w życiu nie podejmę się montowania na planie. Dlatego, że wydaje mi się, że montażysta powinien mieć dystans do materiału, który montuje, a jak gdyby sama obecność na planie, to, że zna się tych ludzi, wie się jak ciężko stworzyć niektóre sceny, czy nawet to, że ktoś tam, że tak powiem, w cateringu się nieładnie zachowa, gdzieś w podświadomości się odkłada i potem na przykład dany aktor, który się niemiło zachował, jakoś jest mniej zbliżej na niego i tak dalej, nie? Więc nie podlegając żadnym wpływom z planu, wymyśliłem sobie, że nigdy nie będę montował na planie i zawsze odmawiam. Natomiast to był pierwszy raz, kiedy Wojtek wysłał mi pierwszą wersję scenariusza i ja zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że chcę być na planie, bo wydaje mi się to warunkiem koniecznym, żebyśmy się nie zgubili w historii, dlatego że ona od początku zakładała zgubienie widza w pewnym momencie i ona od początku zakładała to, że że nastąpi pewnego rodzaju multiplikacja głównej bohaterki. Alternatywne wersje rzeczywistości. Alternatywne wersje rzeczywistości. Czyli to w założeniu było tak w założeniu było nielinearnie, nie do tego stopnia, który finalnie udało nam się osiągnąć i to było tak, że mieliśmy tak naprawdę obserwować bohaterkę, która dokonała jednej decyzji, tylko nie tak jak w filmie na przykład Przypadek Kieślowskiego, gdzie widzimy najpierw wariant A, potem wariant B, tylko to miało być tak, że widz miał się łapać, która bohaterka dokonała którego wyboru w połowie filmu, kiedy akcja dzieje się równolegle na ekranie. No i to ja uznałem, że to może być problematycznie. Wróciłem się bardzo szybko do filmu Tenet, zobaczyłem go 3 razy. Stwierdziłem, że bardzo mało rozumiem i że nawet rozgraniczenie kolorem tam nie pomogło i że tutaj mogą pojawić się problemy. Więc zadzwoniłem, że ja chcę być na planie i to faktycznie wyglądało tak, że w zasadzie jak ujęcia schodziły z kamery, ja je montowałem od razu. To było tak, że pracowaliśmy cały dzień, na noc ja się zamykałem w hotelu i do rana montowałem wszystko, co zostało stworzone. No i rano oglądaliśmy taką wersję. Ja ją wrzucałem na jednym, że tak powiem, z zamkniętych portali, na jednej z zamkniętych platform do wglądu drugiego reżysera, Wojtka i operatora i codziennie rano się spotykaliśmy, gadając jak teraz to, co już
istnieje, wpływa na to, co dopiero ma być nakręcone. Ciekawe, bo trochę wróciliście właśnie do tego, jak kiedyś wyglądało montaże filmów, prawda? Kiedy jednak było codzienne oglądanie tych dailies, tych... I to faktycznie było i miało to realny wpływ na to, co dalej, więc jak gdyby ta konstrukcja w scenariuszu istniała, natomiast sposoby gubienia się bardzo często było tak, że na przykład oglądaliśmy coś i Wojtek mówił, to ja już nie muszę kręcić tych 2 scen, bo to tutaj jest, ale warto może teraz zrobić coś innego. I to było bardzo ciekawe, że tak powiem, że cały czas pracowaliśmy. A mówię o tym dlatego, że 4 miesiące tego montażu trwało na planie, a potem 11 w montażowni, bo jak wyszliśmy stamtąd, ja usunąłem całą układkę, którą miałem i jak gdyby chciałem już teraz, że tak powiem, bez planu, bez tego, co się, że tak powiem, podziało na planie, przejrzeć materiał jeszcze raz i zobaczyć, jak gdyby, co my w ogóle A miałeś taką nakręciliśmy. układkę chronologiczną? Ja zawsze robię taką układkę chronologiczną i tak, że tak powiem, jak montowałem też Wesele Wojtka, też najpierw mieliśmy, mało tego, musicie wiedzieć i mam nadzieję, że nie zdradzam jakiejś kuchni, filmy Wojtka bardzo często są mocno pocięte. Ja poniekąd na tych filmach jestem wychowany, bo pamiętam jak gdyby etap właśnie szkoły filmowej w Katowicach i się wydawało, że te filmy powstają w taki rwany sposób. Natomiast nie, one są kręcone totalnie klasycznie. I pamiętam na etapie właśnie tegoż drugiego Wesela, że stwierdziłem, że zanim dojdziemy do tego mocnego przemontowania filmu, ja chcę zmontować film w jego pełnej krasie. No i tak zostałem z 5-godzinną układką filmu. No i wtedy dopiero nastąpił ten etap bardzo gęstego montowania. Zaczynając teraz od ciebie, Krzysztofie, czy jakby jest jakaś scena, która była konkretnie jakoś mocno wymagająca dla ciebie w tym filmie, która się wybijała, bądź wyjątkowo satysfakcjonująca w montażu? Ja powiem tak, że najtrudniejsze w tym filmie jest to, że były takie momenty, gdzie wydawało mi się, że jestem usatysfakcjonowany, a potem oglądałem ten film i stwierdziłem, że ja nie mogę być usatysfakcjonowany tym filmem, w sensie, że jakiekolwiek pozytywne uczucie, jak gdyby, nie wiem, celebrowanie jak gdyby nominacji w kontekście na przykład tego, co jest w tym filmie i tego, jak szeroki jest to problem społeczny, to jest zawsze radość na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym. Nie? Więc jak gdyby to nie jest tak, że jestem tam dumny z jakiejkolwiek sceny, czy że któraś mnie w jakiś wyjątkowy sposób zachwyciła, bo to chyba by znaczyło, że muszę się udać do lekarza, nie? Także tak. Natomiast to, co na mnie zrobiło wyjątkowe wrażenie, ciężko mi o tym tak naprawdę powiedzieć w kontekście jednej sceny, dlatego, że ja uważam, że ten film atakuje taką konfederacją sceny, jak gdyby, że to są pełne sekwencje. No i myślę, że najciekawszym dla mnie i jakimś takim najbardziej intrygującym w tym filmie był moment, w którym po 20 paru minutach filmu o relacji nagle wylewa się na nas przemoc domowa w pełnej swojej okazałości. I zawsze zastanawiałem się, czy to w jakikolwiek sposób zadziała. Tak już stricte technicznie, tak jak ty zastanawiałaś się, czy ludzie będą chcieli oglądać takie filmy, ja się zastanawiałem, czy to nie będzie właśnie taki moment, w którym widzowie sobie powiedzą, ale zaraz, przecież tych scen nie było, tu jest jakiś totalny bajzel i tu jest jakiś totalny chaos, a on był wpisany w tę historię i to chcieliśmy zrobić, dlatego, że tak też psychologicznie działa umysł ofiary, która bardzo często wypiera i w momencie, w którym sobie uświadamia, co się dzieje, to wylewa się to na nią szerokim strumieniem. I dla mnie jak gdyby ten przeskok w tym filmie to było coś bardzo ciekawego i to, że on też nie ma takiej klasycznej struktury, bo oczywiście można się tam doszukiwać tej trzyaktowej jak gdyby konstrukcji, natomiast my szliśmy totalnie wbrew temu, bardziej patrząc na to, żeby uzyskać strukturę w emocjach, a nie w plocie filmu, co też było ciekawym zagadnieniem. Tam się wszystko rozgrywa na poziomie emocji, nie na poziomie historii, że tak powiem. Właśnie jak jesteśmy przy duchach. Jestem bardzo ciekaw sceny urodzin. No. To była scena, która chyba na mnie jakby gdzieś tam mi tak została, wykorzystująca też muzykę, nie? Natomiast była piękna. To jest scena, która też jakby gdzieś tam dla mnie ma trochę inne tempo niż właśnie pozostałe sceny w tym filmie. Ja muszę przyznać, że ja z ogromnym zainteresowaniem obejrzałem ten film i nawet tak pokoleniowo, bo żeśmy usiedli przed telewizorem, ze 3 pokolenia oglądały ten film. Namówiłem ich, żeby obejrzeć, nie wiedząc w ogóle w co się wybieram, w jaką podróż, bo nie czytam nic no i żeśmy to obejrzeli, mieliśmy fantastyczną dyskusję. Trochę musiałem tłumaczyć, ale wtedy zrozumiałem, że to jest naprawdę trudny film do zrobienia, bo faktycznie on nie ma takiego klasycznego przebiegu dramaturgicznego, w sensie tam nie ma właściwie takiej jakiejś wartkiej akcji. Dla mnie to jest taki, i tak próbowałem to tłumaczyć, że to jest właściwie taki film, który jest pewnego rodzaju próbą naszkicowania, scharakteryzowania pokolenia. Wydaje mi się, że to też dla widzów jest trudne, bo oni nie wiedzą, za czym mają podążać do końca, bo
tam dzieją się pewne rzeczy, ludzie mówią o pewnych rzeczach i tych kluczowych rzeczy my nie widzimy. My widzimy efekt emocjonalny tych działań, ale nie widzimy tych działań. I wydaje mi się, że dużo osób ma z tym bardzo duży problem, że oni chcą to zobaczyć. Dlaczego ja tego nie widzę? O co chodzi? Czemu wy tego nie pokazujecie tej najciekawszej rzeczy? Ale wiecie co, mi się w ogóle wydaje, tak jak też zacząłeś na początku, że cała sztuka jest o kodowaniu. Kodujemy emocje, kodujemy informacje i to jest też tak, że ten kod, który tworzymy razem z reżyserem i w ogóle w całych tych naszych grupach twórczych, że to nie jest kod, który musi trafić do wszystkich, że to jest tak samo jak gdzieś w galerii, że jeśli masz własny dekoder, to jesteś w stanie to zdekodować, nie? I ja mam wrażenie, że tak właśnie jest z duchami, że to jest film, w którym dla mnie na przykład nie dzieje się nic, a dzieje się bardzo dużo. I on mnie na przykład emocjonalnie bardzo trzyma, ale też dlatego, ale może to jest nasze takie zboczone oko, które mamy jako montażyści, że dosyć szybko jesteśmy w stanie wychwycić jakby co oglądamy i jak należy to oglądać, nie? I mi się też wydaje, że właśnie u was to na tyle też takie było konsekwentne od początku, że przynajmniej, nie wiem, ja czułam, że to nie jest film, który właśnie, że tutaj bez rozwinięcia postaci, tutaj wszystko, że jest jakiś określony, nie, że to było jakby od razu takie, dla mnie to było nowelowe i ja czułam, że ja muszę iść właśnie za emocją, nikt mi tego nie powiedział. Znaczy ja myślę, że też bardzo ważny jest scena, która otwiera, prawda, czyli ten master shot, który już pewną gramatykę filmu nam przedstawia, nie? I że właśnie no nie oglądamy tutaj szybkiego otwarcia, o, tego chce nasz bohater, do tego dąży, o, tutaj mu to przeszkodziło i teraz będzie się starał złamać ten swój światopogląd poprzez te wszystkie przeszkody, które staną na jego drodze. Ale jednak część ludzi nie jest w stanie przejść tego i oczekują klasycznej narracji. Jasne, i to normalne. To trzeba, że tak powiem, embrace, wzmocnić. Wracając, Rafał, pociągi. Czy tam jest jakiś moment, scena, sekwencja, która właśnie była wyjątkowo trudna dla ciebie w montażowni, bądź też właśnie satysfakcjonująca? No teraz sobie nie przypomnę takiej jednej konkretnej, bo ten film się właściwie tak dziwnie, bo tam to jest o tyle dziwne, że tam nie ma takiej jednej sceny. Tam trudno tak wyjąć jakąś jedną scenę, tam jest jakaś sekwencja, która się jakby, bo cały taki pomysł był na ten film, żeby on się tak właśnie trochę składał i napędzał jedno z drugiego z tych kontekstów, żeby to się cały czas nakręcało, tworzyło, dodawało, sumowało, gdzieś tam są jakieś lekkie wybrzmienia, kolejne rozdziały. Nie mam takiej jednej. My jak ten świat, jak Magda powiedziała, tak, no jakoś też żeśmy próbowali stworzyć po swojemu, no, jakąś taką partyturę i jakieś takie, że co my właściwie opowiadamy. Pamiętam jak Maciek mówił, że słuchaj, wiesz co, jak nam nie wyjdzie, to będzie taki może galeryjny film. No, wiesz, puści się gdzieś w galerii i tam, wiesz, tam chodzą czasami, tam jakiś przewodnik będzie mówił, o czym to jest. Myślę, że to zawsze jest, każdy z nas to ma, że jak się tworzy jakiś taki swój dosyć charakterystyczny język, w tym filmie, mówię właśnie o samym dziele, to jest taka obawa, z jednej strony jest się czerwonym jak na tym dworcu centralnym, że ten pociąg hamuje i takie wielka kupa żelastwa, ale z drugiej strony tam gdzieś w tyle głowy, że jak to odbiorą w ogóle ludzie, tak z zewnątrz. No, naszym pierwszym testerem była żona Maćka, czyli nasza producentka Wita, którą zawsze jak coś robimy z Maćkiem, to ona jest takim, no to jest żołnierz taki, który nam albo bierze pistolet i mówi z powrotem do roboty, albo okej. No i strasznie żeśmy się bali tej projekcji dla niej. Nawet nie całego filmu, tylko żeby zbadać w ogóle, bo ten film tam nie było żadnego, no był scenariusz, jak to w filmie dokumentalnym, tam jakiś treatment scenariusz, tak. Nawet się go tam jakoś trzymaliśmy, ale właściwie jak zaczęliśmy go kleić, układać, tworzyć, tam coś próbowaliśmy z tego zrobić, to przeglądać, bo to było wiele też przeglądania tych materiałów. No to potem jak się te klocki zaczyna budować, to się już trochę odbiega od tego, co tam jest zapisane i ta partytura już idzie gdzieś w bok, a podąża się za tym feelingiem tej improwizacji, która się tam dzieje. I no byliśmy trochę szliśmy tak trochę w ciemno, nie wiedząc dokąd, nie mieliśmy punktu końcowego. To nie wiedzieliśmy, dokąd zmierzamy. No i tak, żeśmy się bali, zawsze się myślę tak
człowiek trochę boi. Znaczy tam sprawdza, są najpierw samemu tak jak z Magdą, żeśmy tam trochę rozmawiali w kuluarach, czy wszystko leży, prawda? Czy tam wszystkie rytmy się zgadzają, czy mi nic nie wychodzi tam, czy się nic nie wybija. No ale to potem widzowie to muszą stwierdzić, czy się wybija, czy się nie wybija i może nam się wybijać, a nam się nie wybija, a im się wybija, albo odwrotnie. Dla nas było ogromnym zaskoczeniem, takim miłym zaskoczeniem, bo pierwszym festiwalem, na który ten film pojechał, to była ta ITFA w Holandii. Tak. I tam, to już pomijam całą tą historię, tylko najfajniejsze było to, że jak Maciek wrócił z tymi nagrodami, to jury, spotkał się z tym jury, które było stosunkowo to byli młodzi twórcy i oni mu powiedzieli, że w ogóle zrozumieli wszystko w 100%, zaczęli mu opowiadać, o czym są dane sekwencje i pokazali werdykt, że wszyscy się podpisali pod tym filmem. To było bardzo miłe, że w ogóle trafiło to i oni rozszyfrowali te wszystkie kody. Nam to strasznie to twórcom nadaje wiatru w żagle i takie, że okej, czyli to jest zrozumiame. Nie tylko dla nas. Odkodowali. Nie tylko dla nas. Tak. Dwie rzeczy mówimy, że to jest podróż i to jest nasza subiektywna, bo to jest ważne, żeby ktoś nam nie zarzucił, że my tutaj tam przeinaczamy historię, czy dlaczego to opowiadamy, a tam coś pomijamy, bo tam wszystko się w miarę zgadza, tylko, że to jest nasza taka subiektywna wersja historii, bardzo taka po prostu twórcza w jakimś tam sensie. Więc to jest, nie mam jednej sekwencji, ale mam tak mogę się podzielić taką ogólną opinią na temat takich filmów. Nie wiem, czy to się tyczy wszystkich filmów, bo jak robimy takie filmy Netflixowe, które są bardzo w innym rygorze w ogóle tworzone, czy jakieś seriale nie dla Netflixa, jakieś w ogóle seriale albo filmy fabularne, czy tam coś takiego występuje. Tam jest więcej tych różnych takich checkpointów, gdzie to się sprawdza i się koryguje. Jasne. Bardziej to jest taka korporacyjna robota, tak, a tutaj też twórcza. Tak. A ja chciałam zapytać, ile w tych pociągach miałeś materiałów? Nie da się tego powiedzieć, dlatego, że tam była taka zasada, że jak mamy z jakiegoś filmu archiwalnego podoba nam się jedno ujęcie, to dla pewnej takiej technicznej, żeby jak nam się coś wywali w trakcie roboty, to byśmy 2 lata to montowali w sumie, ale nie codziennie, spokojnie. Bez podcinania sobie żył. To była bardzo miła i naprawdę twórcza, taka inspirująca i w gruncie nie męcząca praca. Choć Maciek powiedziałby zupełnie coś odwrotnego. To żeśmy brali cały film, choć jedno ujęcie było do wzięcia, to my braliśmy cały, żeby potem było prościej na conformingu, jakby się dysk wywalił czy coś, wiesz, to zawsze było. Więc tych materiałów było bardzo dużo, ale to nie znaczy, że wszystko żeśmy oglądali. Natomiast mieliśmy, to jest bardzo mała ekipa, o której warto o niej może wspomnieć, bo już może nie być okazji. Maciek na początkowym etapie przez ileś tam lat, bo on w sumie robił ten film chyba 10 lat, w 2014 tam zanotował sobie coś po raz pierwszy, a w 2024 on skończył jakby postprodukcję i wszystko zamknął. No to przez pierwszych tam 5 lat on jeździł po archiwach po całym świecie i szukał tego. Po całym świecie? Tak. I jeździł fizycznie, ale też one od jakiegoś czasu są dostępne online. Dla każdego z nas można się zalogować, nie wiem, Patę czy jakieś tam inne, to po prostu dostajesz login, czy nawet łódzka filmówka. To na tej samej zasadzie działa, że tam masz wszystko bardzo dobrze pokatalogowane i możesz sobie nawet prewki ściągnąć do domu z logotypem i z timecodem i na tym już montować, bo tak naprawdę to żeśmy tak bardzo często robili, że żeśmy sobie ściągali to z netu albo dostawaliśmy od nich. To było 96 archiwów z całego świata. Chodziło w grę, użytych jest w sumie 46, z 46 archiwów materiały są. I to był Maciek w początkowych latach, a później dołączyła do nas Paulina Brzezińska. Jak już się zaczęła pandemia i nas uziemiło i myśmy już zaczęli montować. Ta praca już na tym finałowym odcinku to polegała tak, że my żeśmy po prostu siedzieliśmy, tam coś wymyślaliśmy i nagle żeśmy wymyślili, że sobie to by się tak przydało i także zamykaliśmy oczy i tam taki, że jest w takiej kontrze, takie rytmiczne, włosy powiewają z wnętrza pociągu na zewnątrz. Ej, ale wiesz, że w
epoce AI to sobie chyba... Ale to jeszcze my tego nie zrobiliśmy w epoce AI. Bo teraz to będziesz mógł sobie wygenerować. Ale to już będzie ściema. Właśnie ogólnie rzecz biorąc, oglądając pociągi, ja niejednokrotnie miałem taką myśl, że no way, że ktoś coś takiego nagrał. Były takie momenty. Mamy to Zesłani udokumentowane. w pociągu na przykład. No, niesamowite. Kiedy radują się, gdzieś tam jedzą te kiełbasy czy cokolwiek. No jadą na wojnę. I niesamowite. Po prostu człowiek naprawdę się... No, niejednokrotnie miałem w głowie, czy to naprawdę jest Tak, archiwalne. Czy to naprawdę jest archiwalne. I później pamiętam, że oglądałem napisy do samego końca, żeby wyłapać, czy na pewno wszystko jest archiwalne. Czy nie będzie, że jednak jest jakieś... No, jakaś jest ten była stempel, to muszę realizacyjna przyznać, że jest jeszcze. stempel tego Drygas Production. Oni, to jest taka marka, to już ja tutaj nie mam żadnego, ale to jest taki człowiek, z którego ma takiego hopla na punkcie, jest wręcz uzależniony od materiałów archiwalnych. To jest choroba. I on przegląda codziennie te materiały, żyje tym i co tam jakiś czas mi podsyła do kolejnego jakieś pomysły, że znalazłem to, a spójrz na to. No więc nie ma szansy. To jest jakaś taka specyfika charakteru. To jest niesamowity w ogóle, bo się dzieją takie przedziwne rzeczy. Jemu ludzie czasami dają, mówię o reżyserze, dają mu po prostu, no tak po prostu mu dają, bo wiedzą, że to trafia w dobre ręce. Jakiś unikatowy materiał, którego tam trzymali go na strychu, albo w piwnicy i wiedzą, co tam jest, albo czasami nie wiedzą i mu dają, się okazuje, że tam jest jakiś skarb. Czy ty z kolei masz jednak jakąś taką scenę, moment, która była wyjątkowo... No właśnie nie mamy chyba jakiejś takiej sceny, ani jakiegoś momentu, ale bardziej ten film był dla mnie taki, bo to też jest właśnie bardzo ciekawe w pracy Kordiana, bo to już jest praca, która jest wykonana też na etapie scenariusza, że dialogi i całe w ogóle filmy Kordiana, one są oparte na rytmie dialogów i dla mnie zawsze bardzo takie jest ważne, jak pracuję z nim, żeby trzymać ten rytm i trochę właśnie ten film był dla mnie jak gra na perkusji, że ja cały czas staram się trzymać po prostu flow i rytmy tych dialogów, żeby to się cały czas napędzało. I to było właśnie dla mnie bardzo ciekawe w tym procesie, żeby cały czas utrzymywać ten rytm. Że nawet jeśli nie ma tego rytmu w dialogu, to żeby gdzieś próbować ten rytm właśnie nawet gdzieś w jakichś takich detalach utrzymywać, żeby coś tam właśnie cały czas trochę pulsowało. Więc to było dla mnie ciekawe, żeby jakby cały czas właśnie trzymać gdzieś to tempo, a jednocześnie też oczywiście mieć oko na to, co jest gdzieś potrzebne, co jest może jakimś naddatkiem. Plus też jakąś taką zawsze, mam wrażenie, trudnością w montowaniu komedii, nawet jeśli to jest tragikomedia i tak dalej, jest dla mnie to, że trzeba pilnować tak naprawdę, które żarty się znoszą. I tak naprawdę montowanie tego, jakby komedia jest dla mnie tak naprawdę śmieszna w momencie, kiedy montuje się ją całkowicie dramatycznie. I myślę, że to było też dla mnie jakimś takim wyzwaniem, żeby właśnie oprócz tego trzymania rytmu cały czas trzymać pieczę na tym, żeby jednak ci aktorzy grali w dramatyczny sposób, żeby tego nie przyginać, nie szarżować. Więc to był dla mnie jakiś taki rodzaj wyzwania, ale też myślę, że właśnie to jest w ogóle, montowanie komedii jest bardzo trudne, bo myślę, że tam bardzo łatwo można przyginać i wtedy ten film tak naprawdę staje się jak najmniej śmieszny. I też przez całe właśnie lata współpracy z Kordianem już na etapie etiud i 1670, które robiliśmy razem, jakby my cały czas testujemy, jak pracować nad komedią. I cały czas to była jakaś taka metoda prób i błędów już właśnie w momencie montowania etiud. I mam wrażenie, że to wszystko trochę, co tam przeszliśmy, przetestowaliśmy, co działa, co nie działa, w jaki sposób to montować, właśnie jak żarty działają na inne żarty w scenie, że często właśnie te żarty się znoszą, więc jakby że trzeba wtedy ocenić, który żart jest najważniejszy w scenie, a które żarty właśnie ten żart... tak, więc jakby to właśnie było bardzo dla mnie ciekawe w tym kontekście, że trzeba było ten film jakby trzymać z różnych stron, żeby on się nie rozłaził i jednocześnie właśnie trzymał ten rytm tych dialogów, który był tutaj bardzo ważny. No w ogóle tutaj właśnie LARP łączy ze sobą naprawdę tak wiele różnych rodzajów filmów, bo mamy też film akcji w tym filmie, mamy film fantasy w tym filmie. Słuchaj, ja trochę mam takie samolubne pytanie, natomiast Kordian jakby zrobił ten film
wcześniej w formie krótkiego metrażu, który też montowałaś. Domyślam się, że ten film kordialnie żył przez ileś lat. Ja też mam shorta, którego chciałbym kiedyś zrobić do pełnego metrażu i zastanawiam się, jak w takim razie przez te lata dojrzewał pomysł tego filmu i właśnie jak ugryźć tą jego wielowątkowość, to, że właśnie łączy różne gatunki ze sobą. Jak to przebiegało i czy wy byliście w nie wiem, to było gdzieś tam jakaś dyskusja, która latami się ciągnęła między wami, że do tego dojdzie kiedyś? Myślę, że nasi Kordian kiedyś powiedział o tym, że ma taki jakiś niedosyt po larpie krótkometrażowym, ale bardziej takim, że ma wrażenie, że wiele wątków zostało potraktowane bardzo tak po macoszemu. I jakby czuł, że za mało wyciągnął emocji z tych bohaterów i że jakby ten temat jest znacznie szerszy niż wydawało mu się na początku. Ale myślę, że też pewnie potrzebował innych rzeczy, które jeszcze zrobił dookoła, żeby też pewnie jakby też zobaczyć właśnie to, jak też się robi komedię i jak wydobywać te emocje, bo myślę, że też to jest bardzo ważne w jego filmach i to jest też to, co ja kocham tragikomedię i jego produkcje zawsze były tragikomiczne i on ma też w sobie jakąś taką ogromną czułość i to jest też to, co zawsze ten poziom czułości staramy się też jakby stworzyć w montażowni do tych bohaterów i trochę kochać tych bohaterów z całym bagażem tego, co jest w nich niedoskonałe i ja myślę, że trochę na pewno ten pełnometrażowy film jakby mógł znacznie poszerzyć to, co tak naprawdę też cały ten świat wyobrażony tego bohatera, bo myślę, że też ten LARP nasz krótkometrażowy, on był tu i teraz. Mało wchodziliśmy w ogóle w wyobraźnię tego bohatera, a tutaj mieliśmy też cały wachlarz tego, żeby trochę jakby pobawić się jego wyobraźnią i opowiedzieć w ten sposób przez pryzmat tego, w jaki on widzi świat przez jego wyobraźnię. No i to było dla nas jakieś takie dosyć, myślę tutaj, takie interesujące w rozwijaniu też tego projektu. Nie widziałem krótkiego metrażu, ale domyślam się, że takich dobrych dialogów między rybkami tam nie było. Nie, rybek właśnie nie było. To jest mój ukochany moment. Ja bym chciała cały film o tym, jak te rybki gadają. Tak, ale słuchajcie, właśnie, to była ciekawa scena, właśnie montowanie dialogów rybek, bo ja na początku myślałam, że te rybki będą animowane, że jakoś tam one rzeczywiście będą mówić i będą animowane te ich pyszczki. Potem się okazało, że nie, że masz te rybki nakręcone, to zmontuj dialog z rybkami, rybki nakręcone kamerą. I jakby to była ciekawa dla mnie scena, jak zmontować scenę dialogową z rybkami, które też właśnie użyć tych ujęć na te rybki, które pasowałyby do dynamiki tekstu, który wypowiadają. Myśmy początkowo z Kordianem sami nagraliśmy te dialogi, więc potem znowu było mi trudno, bo nasza melodia tego dialogu była troszkę inna niż to, co zostało nagrane potem z aktorami. Ja jakoś bardzo byłam przyzwyczajona tej naszej melodii. Tutaj jakoś tak się przyzwyczailiśmy do tej naszej interpretacji tych rybek, że początkowo było to trochę trudne, ale też to nam pomogło, żeby właśnie tą dynamikę tych rybek dopasować do melodii dialogu, które wypowiadają. Więc to był dla mnie jakiś taki właśnie klucz montażu tego. No i to rzeczywiście to była dosyć wymagająca scena. Tak. Rafał, ja jestem jeszcze bardzo ciekaw o aspekt dźwięku w pociągach, dlatego że to jest drugi... No, jakby mam wrażenie, że to jest film, w którym właśnie montaż obrazu z montażem dźwięku współgra niesamowicie dobrze i ja jestem ciekaw, jakie tutaj były dyskusje w montażowni odnośnie właśnie budowania tego całego soundscape'u wokół tego filmu, który jest dla mnie osobiście jest taki hipnotyzujący wręcz, nie? To robota od razu zdradźmy, to jest Saulus, to jest Litwin, my go nazywamy reżyserem dźwięku, który to wszystko tak pięknie ubrał. To ciekawostka jest taka, że myśmy montowali ten film na 6 czy 7-minutowym fragmencie muzyki Pawła Szymańskiego. On nam dał całą dyskografię, wybraliśmy ten jeden fragment jego utworu i pod to było montowane. On był zalupowany, po prostu skopiowany, zalupowany i tak ten film jechał przez tam 80 minut. To było potrzebne do tego, żeby złapać jakiś tam ten rytm, który jest ważny i pewne napięcie w tej muzyce, które było. Natomiast wiedzieliśmy, że to tak się nie utrzyma i kiedy Saulus rozpoczął pracę, to dostał od Maćka pierwszą sekwencję do udźwiękowienia, to jest Dachau. Żeby tak testowo Maciek mu wysłał tą sekwencję z Dachau, z tymi wagonami śmierci i tylko powiedział mu, że chciałby, żeby to była taka sekwencja, żeby to była taka przejmująca cisza.
No i on nam odesłał to po jakimś czasie no i myśmy to kupili w 100%. On to potem fantastycznie przemieszał z tym kawałkiem Pawła Szymańskiego. On się tam gdzieś pojawia, ale tylko tak w takim tle. Nie jest jakby dominujący kompletnie, więc to też fajnie. No ale to są tacy pasjonaci, pracuje się z takimi pasjonatami. Maciek, który jeździ nagrywać na Siekierki, bo tam niedaleko ma pracownię i tam po nocy umawia się, jak ten pociąg z węglem będzie tam przyjeżdżał, to on ze swoimi mikrofonikami tam czatuje, żeby nagrywać te pociągi, które tam przejeżdżają. Są cholernie nierówne tory, więc fantastycznie stukają, a jak ten pociąg wolno potem jeszcze jedzie w stronę Konstancina, to on samochodem go goni i na każdym przejeździe nagrywa kolejne koła. No więc jak ma się z takimi twórcami do czynienia, albo na przykład swoje echo serca, które... I to wszystko potem wchodzi do filmu. Tak. Na przykład wymyślili sobie chłopcy... To już nawet to jest... Zdradzam warsztat, nawet nie jest montażowa robota, bo zapytałeś o dźwięk. No to jest już praca właśnie z Saulusem, Maćka z Saulusem. Jedynie od nas wyszła tylko taka pewna partytura. To znaczy, gdzie my uważamy, że jest pewien łuk i to jest pewna sekwencja, krótsza lub dłuższa, ale tu nie chcemy, chcemy, żeby tu był początek i tu był koniec. Tu może sobie pozwolić na pewien refren, tu może jakby przeładować swój arsenał dźwięków, żeby zaraz zacząć nową historię i myśmy tylko wskazywali, gdzie znowu dla nas jest pik, a potem gdzie jest znowu zejście. To żeśmy mu takie coś nakreślili, on to w wielu momentach, w wielu sytuacji sam odgadł, więc tu byliśmy bardzo z tego zadowoleni. A potem się zaczęła ta kreacja. Echo serca, które Maciek nagrał, chłopcy sobie wymyślili, że to będą narodziny lokomotywy, więc żeby one się, no to jest jak taki poród. No i że tam jest użyty jest to echo. No, nikt tego tam się nie dosłucha, ale ono tam gdzieś tam słychać echa tego. Fantastycznie dla montażysty jest to, jak dostaje, tutaj to akurat nie od razu cały film, tylko dane sekwencje pomalutku, to schodziło, ale jak nagle widzisz, że on dostaje jeszcze dodatkowej wartości, to znaczy jak to się wznosi, bo doświadczenia nasze są pewnie różne, że czasami to potrafi spaść o ząbek niżej, a fajnie jest jak wejdzie na ząbek wyżej, albo przynajmniej jak jest na tym samym poziomie, co myśmy sobie, to jak te rybki, prawda? To jest to samo, jak aktor tak zmienił się głos, bo to nawet nie chodzi o aktora, tylko zmienił się po prostu dźwięk, zmieniła się rytmika, no to dobrze by było teraz skorygować sklejki być może. No jest to jakiś tam film montażowy, czy skojarzeniowy, można by powiedzieć, że tam pewne rzeczy wychodzą ze skojarzeń, prawda, że tam coś z czymś daje coś tam i to tak się cały czas nakręca, dodaje. Przynajmniej taki był pomysł i ta muzyka spełniała to, że ja mogłem, dzięki temu mogłem to po prostu, prościej mi się to robiło, tak. Bez tego to gdzieś mi siadało wszystko. Znaczy nie potrafiłem tak tego prosto wydobywać. Długości wtedy nie potrafiłem, a tak już bez problemu tam brałem siekierkę i tak ciach. Ania, ciebie chciałem zapytać o budowanie filmu opartego na 4 bohaterach, co jednak jest wyzwaniem samym w sobie też, nie? Bo o ile już inna kwestia to jest struktura filmu i tak dalej, ale druga to jest to, że masz 4 bohaterów, z których każdy de facto jest równie ważny. I zastanawiam się, w jaki sposób tutaj balansowaliście, jakie dyskusje były między tobą a Emi Buchwald przy właśnie decydowaniu się, jak pokażemy tych bohaterów, ile im poświęcimy czasu na ekranie, każdemu z nich z osobna i tak dalej. Czy to gdzieś tam już wyszło na tyle czysto i na tyle dobrze ze scenariusza, że nie musiało być takich dyskusji między wami? Ja nie pamiętam takich dyskusji. Okay. Mi się wydaje, że to jakoś bardzo organicznie, plus ten film też trochę bazuje na pewnych prawdziwych wydarzeniach, które ja znam. I bardzo dobrze wiedziałam, co jest esencją każdej postaci i która scena jest trochę o tej esencji. I to było oczywiste trochę, że trzeba w tej scenie postawić nad tę postać. Więc nie mówiłyśmy bardzo dużo o tym. Miałyście gdzieś tam między sobą też przegadane po prostu, co właśnie jest. No plus też dużo rozmawiałyśmy o scenariuszu, może wtedy to się też wydarzyło. Tak. Bo my cały czas gadałyśmy o tym, o czym to jest i co... To jest ciekawe, bo też Rafał o tym mówił właśnie, że czasami dni z Maciejem też spędzałeś na tym, że po prostu rozmawialiście. My mamy z Maćkiem tak, że w ogóle nie montujemy czasami, tylko siedzimy i gadamy. sobie gadamy. Ale jest bardzo ciężko odpowiedzieć też na to pytanie, bo często jest tak, że mamy jakiś problem, mówimy, dobra, musimy sobie zrobić przerwę i idziemy sobie napić
kawy, herbaty i gadamy o jakichś totalnych bzdurach i nie gadamy kompletnie o tym, co było problemem w montażowni, po czym wracamy po tej kawie do montażowni i po prostu jakoś to nagle się dzieje, że rozwiązujemy problem, o którym nawet nie rozmawiałyśmy podczas przerwy. Bo mnie się wydaje, że te rozmowy, jak się okazuje teraz, prawie wszyscy mają te rozmowy, są o tyle istotne, że no, musimy sobie wyrobić taką, no jakieś takie wspólne pole, po którym no, to zrozumienie między współpracownikami jest cholernie istotne. Ale też myślę, że w ogóle ten proces montażu, on jest bardzo intymny i myślę, że w ogóle ta relacja z reżyserem, którą buduje się w montażowni, ona jest bardzo intymna. I myślę, że w ogóle jest tak naprawdę oparta o rozmowy, o godziny rozmów, jakiegoś też takiego poznawania siebie, co też dla mnie na przykład jest zawsze ważne, jak pracuję z nowym reżyserem, że ja staram się często też, żeby opowiedzieć historię, żeby pomóc mu opowiedzieć historię, tak jak sobie ją gdzieś tam wymyślił i ją czuje, żeby pomóc mu opowiedzieć to, jak on wyobraża sobie i to, co chce opowiedzieć, to ja muszę poznać tego człowieka i muszę wiedzieć, kim on jest i dlaczego on myśli w taki sposób, bo często ja na przykład łatwiej jest mi znaleźć pewne rozwiązania problemu, wiedząc, dlaczego on myśli tak, a nie inaczej, bo wiem, że to wynika z tego, że rozmawialiśmy kiedyś o czymś i to chyba jest jego jakaś tam trauma, czy jakiś problem, że teraz wiem, że na przykład muszę obejść trochę to inaczej, żeby jakby ten problem, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu. My jesteśmy też trochę takimi psychologami w montażowni, tak naprawdę. Mi przyszło teraz do głowy, jak o tym pięknie tak mówisz, że jesteśmy taki akuszerami. Wiesz, jest taki, prawda? Że właściwie to my asystujemy przy porodzie. Tak. No? Czasami w tych takich naszych prywatnych rozmowach dowiadujemy się więcej o tym filmie, niż jak wprost kogoś zapytamy, bo często wprost nie dostajemy żadnych odpowiedzi, bo ten ktoś też sam nie wie, jak to powiedzieć. Często od bohaterów w filmach wiele dowiadujemy się od tego, co de facto nie mówią. Krzysztof, tutaj jak myślałem, o co chciałbym ciebie zapytać, przyszła mi taka anegdotka od Felmy Schoolmaker, montażystki Scorsese. Ją kiedyś zapytali o to, jak to jest, że taka miła pani montuje takie brutalne, gangsterskie filmy dla Scorsese. I ona powiedziała, ale zaraz, no, one wcale nie są brutalne, dopiero jak wychodzą ode mnie z montażowni się robią brutalne. Zakładam, że musieliście mieć rozmowy na temat tego, czy się nie posuwamy za daleko w pewnych brutalności filmu i zastanawia mnie właśnie ten balans między tym w Domie Dobrym i jak to tutaj u was wyglądało. Powiem szczerze, że ja nie pamiętam rozmów o jakichkolwiek limitach, ograniczeniach, czy jakiejś kalkulacji, jak gdyby w obrębie samej tej przemocy. Zasada była jedna i ona powstała na etapie scenariusza i ja jestem za nią bardzo wdzięczny, że w zasadzie żadna scena nie jest wymyślona. I to była zasada, która trochę, że tak powiem, uwalniała nam ręce. Ale prawdziwa. Jest straszna, ale prawdziwa i to w jakiś sposób było uwalniające, bo ja nigdy nie zastanawiałem się, czy my przesadzamy, przeginamy, dlatego, że kiedy obcuje się z prawdą, no to w jakiś sposób był to hołd dla osób, które to przeżyły i które przeżywają to na co dzień, więc nigdy nie rozmawialiśmy o tym, czy coś jest za mocno lub za słabo, bo to wtedy byłaby kalkulacja na temat przemocy i znowuż najprawdopodobniej nasze miejsce byłoby nie w montażowniach, tylko raczej na kozetkach u psychologów, bo to znaczy, że coś byłoby z nami nie tak, gdybyśmy starali się kalkulować. Oczywiście to jest tak, że my pracując z Wojtkiem bardzo dużo robimy tak zwanych pokazów testowych. To nie są takie pokazy dla grup fokusowych, nie tam na setki i 200 osób, tylko bardzo często jest tak, że zapraszane 10-15 osób i potem jak gdyby rozmawiamy z tymi osobami, wyciągamy od nich jak gdyby różne informacje odnośnie tego, gdzie na przykład się nudziły, gdzieś się jak gdyby odłączyły z tejże historii. No i oczywiście ja mam w sobie bardzo wiele takich wspomnień właśnie z tych pokazów, tego jak ten film działał na widownię, tylko tutaj chyba prawdą też jest to, że on miał zaboleć i że nie da się jak gdyby przejść, znaczy inaczej da się. Jest przepiękny film Żona policjanta. To jest film, który trwa chyba 2,5 godziny, może nawet 3 godziny, może nawet 3,5. I jest w nim jedna scena przemocy. I on faktycznie, jak gdyby ta przemoc tam była jakaś bardzo podskórna. Natomiast tutaj to jest też tak, że wszystko zależy od tego, do kogo się mówi i jaki komunikat się niesie. I wydaje mi się, że ten film nie wywołałby takiej dyskusji, nie byłby tak szeroko komentowany, gdyby nie to, że pokazywał
prawdę, brutalną, ale zawsze na koniec prawdę, więc nie mieliśmy takich rozmów. Natomiast i nie było też jak gdyby takiego celowego podkręcania, że teraz jak gdyby zrobimy, że tutaj, bo trochę nie wypada, jak gdyby to byłoby nieetyczne i niemoralne i myślę, że ja bym po prostu nie mógł montować, chyba Wojtek też nie mógłby robić takich filmów, gdyby to nie było tak i to, co dla mnie na przykład jest bardzo ważne w tej współpracy, dlatego że ona zawsze jak gdyby odbywa się na tych, że tak powiem, wysokich tonach, na bardzo, że tak powiem, poważnych, często brutalnych tematach, to, że widzę też, że Wojtek na koniec dnia też nie jest cynicznym twórcą, że to właśnie nie jest wykalkulowane w żaden sposób. To nie jest tak jak, czytałem kilka takich artykułów o tym, że to jest tak, że teraz odrabiamy ten temat, bo to jest popularne. To w ogóle nie wynika z tego. To wynika z pewnego rodzaju wrażliwości i tego, że wszyscy żyjemy w społeczeństwie i ktoś jest wrażliwy na jedne tematy bardziej, ktoś mniej. To jest realny problem i to, co dla mnie na przykład było też ciekawe na etapie tego researchu, że to nie jest typowo polski problem. To nie jest tak, że my zrobiliśmy film o tym, że w polskim domu jak gdyby dzieje się przemoc. Prawda jest taka, że już w trakcie montażu ja oglądałem na przykład w Hiszpanii demonstracje na ulicach, kiedy po prostu kobiety protestowały przeciwko przemocy, która dzieje się tam. I to nie jest problem taki typowo tutaj polski, nie jest to wyrachowany temat, tylko to jest coś, co zabolało Wojtka, przyszedł z tym do mnie, zabolało mnie tak samo. No i myślę, że każdy członek ekipy, który w tym brał udział, może powiedzieć to samo, że to po prostu nie jest kalkulacja, tylko oddaliśmy coś, co potrafimy najlepiej oddać w fikcji, ale jednak o prawdzie, więc dlatego nigdy nie było tutaj żadnych kalkulacji na ten temat. Świetnie, dzięki. Dzięki wam, że poświęciliście czas na tą rozmowę. Zachęcam wszystkich do obejrzenia filmów, których jesteście współtwórcami i do śledzenia działań PSM-u, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dzięki. I powodzenia.